W dzisiejszym vlogu zabieram Was w podróż po naprawdę wielu zakątkach Nowej Zelandii. Ale prawdziwa wisienka na torcie czeka dopiero na końcu. To tam, w Mueller-Hat, spędziliśmy naszym zdaniem najpiękniejszą noc w całym kraju. Nowa Zelandia zimą zachwyca na każdym kroku. Nie trzeba jeździć na nartach, żeby się nią cieszyć. Zima jest tu spokojna, mało turystyczna, a przez to bardziej autentyczna i wyjątkowa. W ciągu jednego dnia możecie przejść od miękkich, zielonych mchów po surowe, ośnieżone szczyty, jakby natura dawała Wam pełen przekrój swoich możliwości. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda najpiękniejsze miejsce w Nowej Zelandii zimą, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Kia ora. Kia ora. Jesteśmy na naszej drodze. Jedziemy na trekking ogólnie. W Nowej Zelandii macie tak zwane Great Walks i jedziemy na jeden z nich, który się nazywa Routeburn Track. Całego go nie zrobimy, ale chcemy sobie zrobić jeden dzień. Będzie spanie w chatce dzisiaj. Już jest bardzo późno, bo już jest 14, a my dopiero docieramy do Glenorchy, takie bardzo małe miasteczko niedaleko Queenstown. I tutaj się zatrzymaliśmy, bo są piękne widoki na jezioro. Nie wiem, jak się jeziorko nazywa. Great Walks to nazwa serii najbardziej kultowych, znakomicie utrzymanych szlaków trekkingowych w Nowej Zelandii, zarządzanych przez Department of Conservation, DOC. To trasy, które prowadzą przez najbardziej spektakularne krajobrazy kraju. Od dzikich fiordów i górskich przełęczy, po złote plaże, lasy deszczowe i aktywne wulkany. Bardzo ważne, Jamowa. Co? Super ważne. Co? Co jest super ważne? Te candies. Ej, to są jedyne żelki, które ogólnie cukier, który chce mi się jeść podczas wysiłku. Snickers, Twixy nie wchodzą, bo są za zimne. Nie chcę mieć. To jest jedyna rzecz, która mi wchodzi. Daj mi jeden. A już jest trzecia. No, ja już jestem gotowy od 10 minut, ale czekam, Jeszcze raz, Niko. czekam, Jeszcze raz szybszy niż ja. czekam na żonę, tak jak zawsze. To jest nieprawda. Ja szybciej się załatwiam od Nikolasa, szybciej ścikam, szybciej wychodzę, nie patrzę się w lustro. Ty zawsze się patrzysz. Wow. Jeszcze sprawdź. Trzymaj. Ja muszę tą kurtkę dać. Masz kurtkę przeciwdeszczową? Mam, a ty? Tutaj podobno pada dużo. Ale chyba nie w zimie. Na początku tego vloga zabieram Was na Routeburn Track. Jeden z tych szlaków w Nowej Zelandii, na których co kilka minut zatrzymujesz się tylko po to, żeby znów powiedzieć wow. To połączenie dzikich, zielonych lasów deszczowych, wodospadów, szmaragdowych jezior i widoków na surowe alpejskie grzbiety, które wyglądają jak z innego świata. Z przewodnika Sandry. W ogóle bardzo Wam polecam kupienie przewodnika o Nowej Zelandii e-booka Sandry, która mieszkała w Nowej Zelandii przez kilka lub kilkanaście lat, nie wiem dokładnie, ale napisała przewodnik naprawdę wybitny o tym kraju. Także my z niego korzystamy i właśnie dowiedzieliśmy się z niego, że że możemy zrobić tutaj trekking na ten Routeburn i ta trasa to jest właśnie 30 km, można zrobić 2-3 dni. My robimy tylko 2 dni i nie idziemy do końca, tylko robimy do chatki i pójdziemy tą samą drogą z powrotem. Ale jesteśmy tutaj w zimie, to jest podobno najbardziej znany szlak, najbardziej turystyczny i jeden z najpiękniejszych w Nowej Zelandii. Także słuchajcie, naprawdę czujemy się bardzo wyróżnieni, że możemy tutaj być bez naprawdę masy turystów, bo spotkaliśmy na naszej drodze 10 osób. A jest to najbardziej znany szlak w Nowej Zelandii, także to jest piękne właśnie, jak podróżujecie zimą. No i macie ośnieżone szczyty. Oczywiście teraz nie ma na trasie śniegu, więc możecie iść spokojnie, ale jeśli tu jest śnieg, no to wtedy są trudności. Wtedy musicie mieć cały sprzęt lawinowy, raki, czekan, no to już wtedy jest inna bajka. Teraz nie ma śniegu, więc sobie możemy iść.
i idziemy do chatki, która się nazywa Rootburn Falls Hut. Czyli od początku treku my zaczynaliśmy w Rootburn Shelter, bo można zacząć albo z jednej, albo z drugiej strony. Druga strona się nazywa Divine chyba. Także my zaczynaliśmy z Shelter i 10 km mamy do tego właśnie Falls Hut jeszcze, no powinniśmy być za 45 minut jakoś. Dotarliśmy do naszego celu. Patrzcie, jaki widok mamy. Dzisiaj śpimy tutaj. Hop. Ale tyle miejsca mamy na siebie. Nie, Ale mamy dzisiaj chillerkę. W końcu. Powiem wam, że kurczę, mamy tylko 2 tygodnie w tej Nowej Zelandii i to jest bardzo mało. To jest tak mało. Z drugiej strony to może być dużo dla kogoś, tylko że my w tym czasie, kiedy również podróżujemy, czyli mamy 2 tygodnie podróżując, my również pracujemy, więc czasami mamy dni jak dzisiaj, że na przykład do południa pracowaliśmy, więc to mamy pół dnia, że tak powiem, gdzie mogliśmy coś zwiedzać, a nie idziemy zwiedzać, bo musimy pracować. Wybraliśmy 2 tygodnie, a mieliśmy miesiąc, ponieważ teraz za tydzień będziemy totalnie gdzie indziej, będziemy w ogóle w totalnie innym kraju, w totalnie innej pogodzie, totalnie co innego robić, więc będzie świetnie. Ale fajna jest ta Nowa Zelandia, podoba mi się coraz bardziej, Niko. Wiesz? Patrzcie, jak jest pięknie i to jest tutaj, nie musicie nigdzie jeździć. Zaraz obok tego miasteczka idziecie, robicie sobie takie kółeczko, które trwa godzinkę i podziwiacie krajobrazy. Voilà. Tak, wiosna jest. Z Glenorchy wyruszyliśmy jeszcze przed świtem, a cała droga do Milford Sound wyglądała jak scena z filmu. Mleczna mgła unosiła się nad dolinami, a ponad nią wbijały się ośnieżone szczyty, łapiąc pierwsze światło dnia. Kia ora, kochani. Budzimy się, jest 7 rano, dzisiaj wcześniej wyjechaliśmy, bo wczoraj poszliśmy wcześniej spać i fajnie się obudziliśmy jeszcze przed wschodem słońca, zjedliśmy śniadanko i jesteśmy na naszej drodze do Milford Sound. Także to jest ten taki park z fiordami, który jest na południowym krańcu południowej wyspy. Mamy jeszcze 1,5 godzinki do samego Milford Sound, a widoki po drodze są rewelacyjne, naprawdę. Zaraz wam pokażę. Także dzisiaj chyba sobie pójdziemy na szczyt Key Summit. No zobaczymy, jak nam to przybiegnie, bo nie wiemy, ile możemy czasu tu zostać. Także to jest główne pytanie dla nas. Nie wiemy, ile czasu zostać. Będziemy wiedzieć gdzieś dopiero dzisiaj po południu. Poczekamy na ważną wiadomość. Zatrzymaliśmy się tutaj. Jesteśmy pół godzinki od Key Summit. Jest rano, więc jest przepiękna mgła. Niko właśnie robi zdjęcia. Taka mgiełka. O, popatrzcie, zaraz będzie widać słońce. Jest niesamowicie. Co za w ogóle miejsce, naprawdę. Najlepsze jest to, że ja sobie w ogóle tych fiordów nie wyobrażałam tak. A wydaje mi się, że będę bardziej zaskoczona drogą samą do tych fiordów, do Milford Sound, niż po prostu już na miejscu. No nie wiem, zobaczymy. Jest 8:30 rano, jest przepięknie. Naprawdę mamy szczęście z pogodą, bo pogoda tu jest różna, a jak widzicie w zimę, no my jesteśmy już tutaj 2 tygodnie, mieliśmy tylko jeden dzień, gdzie padał deszcz, no ale wtedy padał śnieg w górach, więc dla nas dobrze. Więc jak do tej pory naprawdę mamy szczęście. Powiem wam, że na tej drodze Milford Road zatrzymujemy się cały czas, bo są niesamowite widoki, jest przepiękna mgła i są wszędzie punkty widokowe. Jest zimno, bo jest -1, ale zrobiliśmy już tak fajne zdjęcia, zresztą zobaczcie sobie tutaj, jakie zdjęcia zrobiliśmy. I zaraz wam pokażę, jeszcze teraz tutaj
punkt widokowy. O, Niko tu już jest. Takie zdjęcia. Cudo, nie? Patrzcie na to. Nie no, sama droga w sobie jest po prostu tutaj niesamowita. Ja nie wiem, jak tam będzie, jak dojedziemy do końca, do celu tej wyprawy, ale chyba tutaj w tym przypadku to droga jest naszym celem. Rozpoczynamy nasz trekking poranny. Idziemy na ten Key Summit, o którym Wam cały czas mówię. Mamy podobno, było napisane na tabliczce, że 3 godziny tam i z powrotem do tego Key Summit. Więc no pewnie my zrobimy go w godzinkę, czyli 2 godzinki nam to zajmie. Patrzcie, jakie paprocie. Wow. I oczywiście sami jesteśmy tutaj na parkingu. Jedno auto. I ta droga tutaj, gdzie zaczynamy ten trekking, to jest... Pamiętacie, jak robiliśmy z Niko parę dni temu trekking Root Burn Track i spaliśmy w tej chatce tam na górze? To teraz jesteśmy z drugiej strony tego trekkingu, bo ten trekking można zacząć albo stąd, czyli z miejsca, które się nazywa The Divine, czy The Divide. The Divide, albo z drugiej strony, tak jak my zaczynaliśmy wcześniej, czyli tam z okolic czego? Z okolic Glenorchy. Także my tu jesteśmy z tej z drugiej strony. Trekking, jeśli jedziecie ścieżką trekkingową, to jest tylko 30 km. Ale jak jedziecie samochodem, to wyobraźcie sobie, z jednego końca trekkingu na drugi to jest 350 km. Nie ma żadnej trasy innej. Ale pięknie! Cudownie! Dotarliśmy na szczyt Key Summit. Powiem Wam, że jest tutaj widok 360, panoramiczny, 360 stopni. Macie ze wszystkich stron ośnieżone góry. I jeszcze tutaj, jak jesteście na szczycie, to jeszcze możecie zrobić sobie spacer 30-minutowy. My właśnie go robimy. Także piękny trekking z rana. Naprawdę bardzo polecam, jeśli jesteście tutaj w regionie i nie robicie tego całego trekkingu Root Burn, który zajmuje 2-3 dni. Root Burn Track to 30 km. Także my ten trekking robiliśmy z tamtej strony, teraz z tej strony i myślę, że tyle nam wystarczy. Zobaczcie tutaj, no takie widoki macie. Z każdej strony coś jest. Z każdej strony zachwyt. I teraz tutaj macie... W ogóle to jest niesamowite w Nowej Zelandii, jak na takich trekkingach, ścieżkach trekkingowych macie wszędzie toalety, które są naprawdę w super stanie. Mają taki department do spraw kempingów i tam tego porządku na takich trekkingach. On się nazywa DOC, Department Konserwacyjny, chyba tak jakoś. I oni o to wszystko dbają i to jest naprawdę... To bardzo super funkcjonuje. O, proszę, jesteśmy na szczycie, Key Summit, 919 metrów. Tutaj jeszcze macie taką lagunkę. No i co jest najpiękniejsze, no powtarzam się, ale my tu jesteśmy sami. Ani jednej osoby nie było na ścieżce, ani jednej, a to jest najbardziej turystyczne miejsce w sezonie sezon trekkingowy. Z Key Summit ruszyliśmy dalej, aż do samego końca drogi, gdzie czekało już Milford Sound. Im bliżej byliśmy fiordów, tym bardziej czuć było ten charakterystyczny klimat. Wilgoć w powietrzu, strome ściany gór wyrastające tuż przy drodze i to wrażenie, że wjeżdżasz w zupełnie inny świat. Proszę bardzo, spuściliśmy się na rejs. Jest piękna pogoda. Nawet powiem Wam, że nie wiem, czego się spodziewać. Także
pokażemy Wam widoczki, jakie są. Jeśli tu będziecie, to sami zdecydujecie, czy warto, czy nie warto. Ale chyba warto, mimo że to 300 zł wydatku na taką 1,5-godzinną wycieczkę. Przez chwilę zastanawialiśmy się, czy w ogóle kupować rejs po fiordach. W końcu uznaliśmy, że przecież nie wrócimy tutaj prędko, więc szkoda byłoby nie skorzystać. I to była świetna decyzja. Trafiliśmy na przepiękną pogodę, a na łódce było może z 20 osób, więc mieliśmy pełen komfort, żeby stać przy burcie, zatracać się w widokach i chłonąć ten ogrom natury. Cześć kochani, co za vlog ten. Wychodzimy właśnie do Mueller Hut. Jest to chatka położona na 1800 metrów nad poziomem morza, gdzie latem jest ona zapchana, jest bardzo ciężko zdobyć miejsce, ale zimą jest ona praktycznie pusta, bo nikt tam nie idzie zimą. Trzeba mieć cały sprzęt, wszystko lawinowe, raki, czekan, także my to wszystko mamy i idziemy tam. Są to nasze ostatnie dni w Nowej Zelandii. Idziemy z dużym sprzętem, z dużą ilością sprzętu, więc jest ciężko. Mamy do pokonania, no nie wiem, 600 metrów bez śniegu. Jest Niko. Popatrzcie, jakie widoki. Tutaj przed Wami kłania się najwyższa góra Nowej Zelandii, czyli Aoraki, Mount Cook. Przepiękne widoki, pogoda dopisuje. Na razie 200 metrów, mamy 1000 metrów. I idziemy takimi schodami teraz, także nie wiem, gdzie jest linia śniegowa, zobaczymy. No i sprzęt cały mamy z nami. Na tej trasie jesteśmy jedną z większych atrakcji, powiem Wam. Bo nikt nie idzie z nartami skiturowymi, tylko kto? Tylko Iza i Niko. Że wszyscy się nas pytają, gdzie idziemy, gdzie będziemy zjeżdżać na nartach. Także no co? Chyba niesiemy te skitury tylko do 400 metrów zjazdu. Nie wiem, nie mamy pojęcia jak tam jest, chociaż teraz spotkaliśmy dwie osoby i powiedzieli nam, że byli tam skiturowcy na górze i że podobno jest dobry śnieg. Więc jest jest nadzieja. A cały czas mamy widok, tak jak widzicie, cały czas nie zmienia się, także przepiękny widok na tutaj wszystkie pasmo górskie tutaj, Aoraki, na laguny, na jeziora, na Hooker, Dolinę Hooker. Założyliśmy w końcu po 700 metrach w górę, założyliśmy raki i buty narciarskie, bo tutaj przed nami jest stroma góra, więc i tak byśmy musieli za chwilę raki założyć, więc od razu raki. Voilà. I idziemy w górę. Słuchajcie, dochodzimy do przełęczy. Już mamy 950 metrów, także pozostało bardzo mało. Takie widoki. A tutaj mieliśmy takie podejścia mocne, 2. Kochani, to jest ta chwila. Jesteśmy, już widzimy schronisko. Już ostatnie, tutaj słońce zaraz zajdzie. No nie filmowaliśmy dużo po drodze, bo nie było czasu po prostu. Wyszliśmy dość późno. W końcu zdejmujemy raki. I teraz, uwaga, w końcu możemy iść na foczkach. Patrzcie, jakie widoki. I tam, czy widać? Czekaj, Niko. Już wam pokażę. O, za tym kamieniem jest tam chatka. Także dojdziemy, to wam pokażę. I tutaj robimy przepinkę.
Ale nie, bo dzisiaj tak tu jest ciepło w tej chatce. Ma być, nie wiem, no może -5. Tak, to było bardzo zimno. Wcześniej, jak zaczęliśmy na to. Zobaczymy, jak będzie w nocy. Słuchajcie, jesteśmy już w środku. W ogóle co za zaskoczenie, bo tu jest mega ciepło. Naprawdę. Tu są, chyba tu będziemy spać. Tu jest 28 łóżek. Wow. I tu jest kuchnia, są też ludzie inni, także nie jesteśmy sami. Zaraz wam pokażę widok z okna, jaki jest. O, popatrzcie, co macie. Widok na Mount Cook i na inne góry. I powiem wam, co najlepsze, tutaj jest ciepło. Jest naprawdę ciepło. Znaczy nie jest jakoś super ciepło, ale nie jest zimno. O, taki widok. Wow. I uwaga. Patrzcie, ile tu jest. Wszystko na gaz. Nic nie trzeba ze sobą nosić, jest wszystko. Także idealnie. Ale się cieszę. Ekstra. Kochani, jeszcze chcę wam pokazać zachód słońca, bo ja jestem pod takim wrażeniem tego widoku, miejsca. Słuchajcie, jesteśmy tylko my i jest 3 Australijczyków. Strasznie fajni, w ogóle tak się ucieszyli, że przyszliśmy, bo myśleli, że będą musieli tutaj zostać sami. W ogóle nie wyposażeni ci Australijczycy. Jeden z nich miał tylko małe raczki. I voilà, śpimy tutaj. Popatrzcie na to. Boziu, tak się cieszę. Co za piękno. Tutaj macie Niko, już jemy zupkę chińską. O, i ptaszki. Kochani, co jemy na takich wypadach? Jak widzicie, same zdrowe rzeczy. Począwszy od beef noodles po zupę pomidorową. Taką kupiłam, bo to jest po prostu super lekkie. Przez żelki. I Niko jeszcze ma beef jerky. Jedyne. Aha, jeszcze Niko są te pies. Yeah. Także tyle. Fajnie. Chyba dobranoc wam życzymy, co? Dobranoc. A o raki tam wam życzę dobranoc. Widać? Widać. Wow. Ciao. Kia ora. Kia ora, kochani. Popatrzcie na ten wschód słońca. Jakie są różowe chmury. Jest straszny wiatr. Wieje bardzo. Ale tak jutro ma być w ogóle burza śnieżna, więc dlatego dzisiaj pewnie już się zmienia pogoda. Niego tutaj zdjęcia robi. O! Ua! O jala! Tam się nie da. Popatrzcie. O! Popatrzcie na ten wiatr. Jest 50 km na godzinę wieje. Dla mnie najszczęśliwsze dni to te spędzone zimą na skiturach. Zauważyłam, że właśnie wtedy cieszę się najbardziej. Kiedy stoję na śniegu, czuję ten charakterystyczny chłód w powietrzu i mogę patrzeć na zimowe, białe krajobrazy. W Nowej Zelandii trochę mi tego brakowało. Chciałabym mieć tam więcej takich typowo skiturowych dni, ale mieliśmy tylko 2 tygodnie, a na południowej wyspie chcieliśmy zobaczyć naprawdę dużo. Nie dało się tego pogodzić. Mimo to każdy moment, w którym udało się złapać choć odrobinę zimowego klimatu, był dla mnie absolutnie wyjątkowy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym vlogu.